Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech i witam serdecznie w krótkim filmie będącym audialną demonstracją mikrofonu Blue Ember, który ostatnio kupiłem wraz z interfejsem audio Arturia Minifuse 2. Tworzę ten film w celu przedstawienia brzmienia, barwy i charakterystyki tego mikrofonu na moim głosie. Gdyby ktoś z Państwa był nim zainteresowany, bądź chciał go kupić, w czym życzę powodzenia, bo z jego dostępnością może być różnie, i trochę po to, żeby opowiedzieć o moich przemyśleniach i obserwacjach dotyczących zarówno nowo zakupionego sprzętu, jak i mojego poprzedniego mikrofonu. Zaznaczam też, że nagrywam ten film na tym mikrofonie i interfejsie audio w mojej szafie, która siłą rzeczy może mieć inne właściwości akustyczne niż Państwa pomieszczenia. Do tego nie jestem audiofilem i nie mam zbyt dużej wiedzy w temacie Pro Audio oraz profesjonalnego ekwipunku audio. A jeśli kogoś to interesuje, moimi słuchawkami odniesienia, na których słuchałem urządzeń podczas moich poszukiwań, o których opowiem za chwilę, są gówno słuchaweczki Sony kupione w sklepie za 30 zł oraz Edifier W210BT. Zacznijmy od tego, że przez ostatnie 3 lata używałem mikrofonu Frontmax M-Drill One Pro, który generalnie nie brzmiał źle, miał 4 charakterystyki do wyboru, gałki wzmocnienia mikrofonu i odsłuchu, czy przycisk do natychmiastowego przyciszania mikrofonu. No ale niestety nie był to bezawaryjny sprzęt. Poza skrzeczącym dźwiękiem podczas obracania gałką odsłuchu miewał problemy z połączeniem z komputerem. Na początku te problemy miały miejsce przy wpiętych słuchawkach do mikrofonu, a później nawet i bez nich. No i w pewnym momencie po podłączeniu do komputera nie był w nim widoczny całkowicie, nawet pomimo świecących się wewnątrz diod. Nie jestem jedyną osobą, która z tym mikrofonem miała problem, o czym świadczy ilość postów o tematyce awaryjności tego sprzętu na różnych forach internetowych. Gwarancja na mikrofon skończyła się dawno temu, więc nie miałem za bardzo wyjścia i musiałem zastąpić Frontmaxa innym mikrofonem. Jedyne działające poprawnie urządzenie do rejestracji dźwięku, jakie jeszcze miałem, to pchełki Ulan ZJ-12. Nigdy nie wykorzystywałem ich do nagrywania czegoś na zewnątrz czy przy użyciu kamery i nie są to też najlepiej brzmiące mikrofony, ale jakoś dawały radę podczas gadania z ludźmi przez komputer. W międzyczasie zacząłem interesować się tematem Pro Audio, interfejsów audio i mikrofonów na złącze XLR. Nie chcę tutaj ubliżać mikrofonom na USB, bo istnieją fantastycznie brzmiące mikrofony na to złącze, ale chciałem mieć coś, powiedzmy, że poziom wyżej. Coś będącego starter packiem do świata Pro Audio, bardziej modularnego, stworzonego do poważnego podejścia do tematu, bez ograniczeń konstrukcyjnych sprzętu, jakie w pewnym sensie mikrofony na USB mają. Zanim opowiem o mikrofonie oraz interfejsie audio, którego poszukiwałem i wybrałem, wytłumaczę na szybko różnicę pomiędzy takim zestawem a mikrofonem na USB. Mikrofon na złącze XLR jest urządzeniem analogowym, co oznacza, że jeśli chcemy przy jego użyciu nagrać coś na komputerze w formie cyfrowej, musimy go podłączyć kablem XLR do interfejsu audio, pełniącego rolę zarówno przetwornika analogowo-cyfrowego, jak i karty dźwiękowej do komputera. Oprócz tego, po podłączeniu mikrofonu do interfejsu trzeba ustawić gain na odpowiedni poziom, najlepiej tak, żeby nie wchodzić w przester, oraz włączyć zasilanie fantomowe 48V, jeżeli mikrofon tego wymaga. Nie każdy mikrofon tego zasilania wymaga, a czasami takie niewymagające 48V mikrofony mogą zostać uszkodzone po jego włączeniu. Radzę więc zachować ostrożność i sprawdzać informacje techniczne i specyfikacje mikrofonu. Interfejs audio oraz mikrofon to swego rodzaju bare minimum, jakie jest potrzebne do rejestracji dźwięku. Poza słuchawkami czy monitorami studyjnymi można podłączyć do tego układu miksery, przedwzmacniacze, procesory efektów, kontrolery MIDI i inne urządzenia audio. Są też interfejsy z wbudowanym procesorem efektów, czy inaczej mówiąc DSP od Digital Signal Processor, takie jak przykładowo Apogee Symphony Desktop czy Universal Audio Apollo. Takie interfejsy wewnętrznie obsługują wtyczki audio, co zrzuca ciężar obliczeniowy z komputera i dzięki temu redukuje latencję, czas pomiędzy wejściem sygnału a jego rejestracją w komputerze czy odsłuchem. W świecie Pro Audio bardzo ważna rzecz. W zależności od potrzeb są interfejsy będące małymi cegiełkami, takimi jak moja Arturia, o której więcej za chwilę, jak i wielkimi klocami z wieloma guziczkami, wejściami i wyjściami, zaprojektowanymi m.in. dla osób bądź zespołów muzycznych potrzebujących nagrać kilka źródeł dźwięku naraz, np. instrumenty muzyczne i wokalistów. Mikrofon na USB działa na podobnej zasadzie co mikrofon XLR wraz z interfejsem audio. Ma kapsułę zbierającą dźwięk, też działa jako karta dźwiękowa do komputera, też ma przetwornik analogowo-cyfrowy i inną niezbędną elektronikę wewnątrz, ale generalnie jest dosyć uproszczoną i upakowaną do małej obudowy konstrukcją, zaprojektowaną dla osób szukających wygody, łatwości obsługi, bezpośredniości działania i mobilności.
Takich mikrofonów nie da się podłączyć do interfejsu audio czy jakiegoś przedwzmacniacza, takiego jak np. DBX286S, a jeśli chcemy bawić się w efekty, jesteśmy ograniczeni do rozwiązań cyfrowych. Co ciekawe, istnieją również mikrofony mające zarówno złącza USB, jak i XLR. Mogą wówczas działać albo jako jeden łańcuch komponentów plug and play, albo jako narzędzie analogowe, które należy wpiąć do zewnętrznego interfejsu audio. Przykładami takich mikrofonów są m.in. Maono PD200X, Rode NT1 piątej generacji albo PodMic, Fifine AM8, Mozos GM1BK czy Genesis Radium 750D. Wyjaśniłem różnice między tymi rodzajami mikrofonów, a teraz opowiem o moich poszukiwaniach mikrofonu oraz interfejsu audio. Pierwszym wnioskiem, do którego doszedłem po tych poszukiwaniach, jest to, że o ile każdy mikrofon ma swoją charakterystykę, barwę, kapsułę, elektronikę, konstrukcję i inne obiektywne właściwości, tak nie istnieje mikrofon obiektywnie idealny, uniwersalny czy zaprojektowany do wszystkich zastosowań. Nie sztuką jest kupić przykładowo Shure SM7B i oczekiwać od niego boskiego wokalu na dzień dobry, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego upierdliwość w postaci niskiego poziomu wyjściowego. Spośród wielu mikrofonów najbardziej zastanawiałem się nad kilkoma modelami: MXL 770 oraz 990, Rode NT1 Signature, Fifine AM8 i Blue Ember, którego odkryłem całkowitym przypadkiem u pewnego youtubera o pseudonimie Dracomis, z początku w filmie prezentującym alternatywy popularnych mikrofonów, a później w osobnym filmie, gdzie autor przedstawił swoje argumenty, dlaczego Blue Ember jest ciekawszą opcją od niektórych kilkukrotnie droższych mikrofonów i robił z kilkoma z nich porównania. Przytoczył również fakt, że firma Blue Microphones została wykupiona przez Logitecha i że część ich mikrofonów, w tym Ember, przestała być produkowana, co ma wpływ na zaniżoną cenę tego mikrofonu. Mnie osobiście autor przekonał, a brzmienie Blue Ember spodobało mi się. Sugerowana cena detaliczna Blue Ember to $99, czyli około 350 zł, i gdy szukałem ofert tego mikrofonu, były takie w podobnej cenie, ale były też oferty po chociażby 180 zł. Brzmiało kusząco, ale jednocześnie nie przekonywały mnie opinie o sprzedawcach tych mikrofonów. Aż tu nagle wchodzę na stronę tego mikrofonu w Media Expert i patrzę, że jest za 90 zł z kodem rabatowym. Kupiłem bez dłuższego zastanawiania się. Ta oferta po prostu brzmiała nadzwyczajnie. Gdy już miałem mikrofon, potrzebowałem jeszcze interfejsu audio. Miałem kilka modeli, nad którymi się zastanawiałem, takich jak Scarlett 2.2 czwartej generacji, Arturia Minifuse 2 bądź Minifuse 4 czy Motu M4. Jednakże biorąc pod uwagę, że w momencie zakupu Blue Ember nie dysponowałem wystarczającą ilością pieniędzy na M4, który najbardziej przykuł moją uwagę, i że to była część planu rozłożonego bardziej na przyszłość, tak jak pierwotnie z mikrofonem, mój wybór ostatecznie padł na Arturia Minifuse 2, który kupiłem za 579 zł. Zakup dokonany trochę na szybko, żeby od razu mieć jakieś urządzenie obsługujące mikrofon, zamiast nie mieć i czekać, aż się uzbiera pieniądze na Motu M4, ale podstawową funkcję, jaką jest przetwarzanie sygnału, spełnia. Jest prosty w obsłudze, ma gałkę do miksu pomiędzy dźwiękiem z komputera a bezpośrednim odsłuchem z toru sygnałowego, loopback do nagrywania dźwięków z komputera do np. Audacity, porty MIDI, których prawdopodobnie nigdy nie wykorzystam, jakieś tam wtyczki i program DAW, 5-letnią gwarancję producenta. Za te pieniądze brzmi w mojej opinii całkiem nieźle, chociaż muszę zaznaczyć, że jest to mój pierwszy interfejs audio i nie mam żadnego innego do porównania, a sam zestaw z mikrofonem mam dopiero od 2 tygodni, więc nie jest jeszcze mocno wyeksploatowany i sprawdzony w perspektywie długoterminowej. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia czy inne wstępne wnioski z mojej perspektywy, mikrofon nie brzmi jak płaska deska, co jest nierzadko charakterystyczne dla mikrofonów kosztujących tyle, ile ja zapłaciłem za Blue Ember. Preampy w interfejsie nie szumią ekstremalnie głośno, oprogramowanie interfejsu jest łatwe w obsłudze, a ze sterownikami nie miałem żadnych problemów czy innych anomalii dźwiękowych. Zauważam znacznie mniejszą ilość zakłóceń elektromagnetycznych, które przy Frontmaxie M-Drill One Pro pojawiały się, gdy tylko miałem telefon blisko mikrofonu. Wspominam o tym, bo istnieją interfejsy z obudową w całości z plastiku, np. Audient Evo 4, mające z tym niemałe problemy. Pozytywnie zaskoczyła mnie funkcja loopback, czyli przenoszenie dźwięków aplikacji na wirtualne urządzenia wyjściowe i powiązane z tą funkcją możliwości. Przykładowo, chcę nagrać wideo z gry, ale jednocześnie nie chcę ściszać gry, żeby gra nie była ciszej również na nagraniu. Wówczas ustawiam w grze dźwięk na Virtual 3.4, dodaję to wirtualne urządzenie wyjściowe w OBS-ie, a gdy chcę grę mieć ciszej w słuchawkach, po prostu ją ściszam w Minifuse Control Center. Dzięki temu mogę mieć grę w słuchawkach ciszej bez obawy o to, że na nagraniu będzie ona za cicho.
Interfejs Arturia Minifuse 2 poza Virtual 3.4 pozwala na wykorzystanie tej funkcji na jeszcze dwóch wirtualnych urządzeniach wyjściowych Virtual 5.6 i Virtual 7.8. Jedyna rzecz, której mi brakuje w tym interfejsie, to dwóch osobnych przycisków zasilania fantomowego dla dwóch wejść mikrofonowych. W obecnej formie zasilanie fantomowe jest włączane na wszystkie wejścia, co może być problematyczne, gdybyśmy chcieli podłączyć dwa mikrofony, z czego jeden wymagający 48 V, a drugi nie. Co prawda na chwilę obecną mam tylko jeden mikrofon i nie powinienem się martwić tym problemem, ale kto wie, może kolekcjonowanie mikrofonów stanie się jakimś moim pobocznym hobby, a może nadejdzie taki moment, gdy będę potrzebował zarejestrować sygnał z dwóch mikrofonów naraz. Słowem podsumowania, za mikrofon i interfejs dałem w sumie 670 zł, nie wliczając w to dodatkowych 50 zł za kabel XLR, którego zabrakło w mikrofonie, mimo że było napisane o jego obecności w opisie produktu na stronie Media Expert, adapter z jacka 3,5 na 6,3 mm i paczkę gąbek do mikrofonu. Państwu zostawiam filozofowanie, czy ten zestaw jest wart swojej ceny, czy jest lepszy bądź gorszy od mikrofonów i interfejsów audio, nad którymi się pierwotnie zastanawiałem, czy też tych poza moim zainteresowaniem. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zadowolony ze sprzętu. Mam nadzieję, że będzie mi służył dłużej niż Fronmax, a nawet jeśli któreś z urządzeń miałoby się w przyszłości zepsuć, nie będzie to oznaczało dysfunkcji całego układu do nagrywania audio, biorąc pod uwagę jego modularność, której mikrofony na USB zazwyczaj nie mają. Nie udało mi się doprowadzić Fronmaxa M-Drill One Pro do działania i zrobić z nim porównania do Blue Ember w identycznych warunkach akustycznych. Co prawda w moich poprzednich filmach nagrywałem komentarz na tym mikrofonie i jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany brzmieniem tego mikrofonu, to zapraszam do ich przejrzenia, natomiast podkreślam, że w niektórych filmach nagranie głosowe było przerabiane, odszumiane albo nagrywane w innym miejscu niż nagranie w tym filmie. Nie zmienia to faktu, że ten mikrofon zawiódł mnie swoją awaryjnością i osobiście go nie rekomenduję, nawet jeśli jest w sprzedaży w atrakcyjnej cenie czy na jakiejś promocji. I to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat mojego starego sprzętu, interfejsu Arturia Minifuse 2 oraz mikrofonu Blue Ember, z którego mówiłem do Państwa przez cały czas. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się, co się dzieje po wyłączeniu zasilania fantomowego, no to mikrofon wciąż działa, ale nie na długo. Staje się powoli coraz cichszy i cichszy, aż w końcu nic nie będzie z niego słychać. A, jeszcze mnie słychać? Jesteśmy z powrotem.